Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy szkołę pełną wyposażenia, ale nie sami, ponieważ z nami są goście Urbex, moją pasją, i Kuba, który trzyma też tą kamerę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ szkoła jest duża, ale nie za duża. Taka wyszło na to, że panowie, tak samo jak i my, są trójkami, to podzielimy się na dwa zespoły. Jak tego teraz dokonać, co? No, ja bym proponował zrobić losowanie, żeby nie było, że ktoś wybiera. My jesteśmy zespołem Alfa. Oni nie będę mówił, jakim są zespołem. Dobra, parter nie był nasz, ale nie mogłem sobie tego odpuścić, bo znaleźliśmy przezrocza. A czekaj, bo trzeba coś mi dodać. Inne odświeżanie jest. Spoko. Nie widać nic. Jest biały kwadrat. Nie będzie widać. A jak tak zrobię? O patrz, tak jest lepiej. Tylko teraz ostrość. Dobra, jest. Ty, to jest jakiś czerwony kapturek. Pewnie to. Takie były slajdy, różne naprawdę ciekawe rzeczy. Projektor jest rozwalony. Gdzieś był. Tu, w tej sali. Nie przenieśli, bo był. Nie przenieśli, bo dzisiaj patrzą. Tu mówisz, Dobra, lecimy na górę, co? dokładnie. Chyba w jakiś kibli jesteśmy po prostu. Albo czymś. Nie, chyba było wcześniej Nie, to nie są. jakieś piece czy nie piece. Tam było takie dogodne wejście, nie jak normalnie do szkoły, a tak poza kadrem rozmawialiśmy o tym, że Dobrze, że to podkreślił. że tu rodzina mieszkała pewna po zamknięciu szkoły. Czyli od 2004, bo właśnie od wtedy szkoła jest zamknięta. Ktoś tutaj się, można powiedzieć, wprowadził lokatorzy na dziko. W PRL-u wojska radzieckie przyjeżdżały do tej szkoły. Też rozmawialiśmy tutaj z jedną osobą, która tutaj kiedyś do szkoły chodziła. I mówiła, że taka ciekawostka, że kiedyś jak była mała, to tej truskawki pieliła i zabierała kamyki tutaj, pod szkołą. No. Też fajne. Generalnie szkoła powstała w 1969 roku. Tak, została otwarta 1 września. Skąd zakończyła działalność? W 2004 roku. No to mamy teraz 2001, no to masz 17 lat. Tak, od zamknięcia. Ja kończyłem szkołę, a nie geografię, dlatego tak szybko liczę. To jakiś dziadek mróz. A wy mi powiecie teraz, jaka jest definicja bajki według was, albo baśni? A masz? No? I ciekawe, czy się, o ile się rozjedzie. Teraz możecie w komentarzu coś rozkminić, ale Definicja baśni jest i bajki, tak? no dajesz, w 2 zdaniach. Cóż bym powiedział? Film animowany, mający na celu edukację dzieci. Baśnie zwane niekiedy bajkami fantastycznymi, bajkami właściwymi czy bajkami magicznymi to opowieści bardzo różnorodne. Zaliczamy bowiem do nich zarówno baśnie ludowe, najstarsze, funkcjonujące przez wiele stuleci, wyłącznie w tradycji ustnej, jak i literackie opracowania baśniowych wątków ludowych. Ale w sumie ta definicja ma 15 stron, więc No to może na tym zakończmy, więc nasza definicja była lepsza. Jest to film. na chłopski rozum. Czyli mówisz, że to jest szkielet? Tak zostało. Zostało stałości jakieś. A, to jest rączka chyba. Jakieś palce, tak mi się wydaje. Palce, no to jak kopyto jakieś. No właśnie ja tak patrzę, jak Może to jakieś zwierzę było. Ty, no w sumie po kościach tak wygląda na jakąś Tak, tutaj też. krowę, czy zobacz. coś, konia może. No tak, tak się uczyli biologii, czy tam takich różnych tak, to tak mogło to wyglądać. Ja nie miałem czegoś takiego w szkole. A nie, dobra. Był jeden szkielet, który się jakoś tam nazywał, ale nigdy go nie użyliśmy na lekcji. To jakieś widzę, jakby torowisko bym widział, ci powiem. I teraz tak, słuchajcie, to jest coś ciekawa akcja. 25 takich zdjęć to jest 1 sekunda w filmie. Tak. A jest długie, to długie. No, To długi film, zobaczcie, to z 15 sekund był. Niestety, jak widzicie, no jako że to jest chyba jedno z takich pomieszczeń pierwszych, do których się wchodzi, no to już spalona tablica. Łukasz coś znalazł. Zobaczcie, że tutaj też coś było. Znam pewnie swój kraj. Pamiętacie, jak były te wymienniki do Nokii na bazarach? No. Za 10 zł zawsze były te opakowania. A to i... czego? Od Nokii 3310? No ja, klasyczne. No, w takim stanie, no to musieli tą, nie wiem, cegły wybijać, nie wiem, że tak to wyglądało, to pancerny telefon. Przypomniało mi w ogóle jedną rzecz, bo przeczytałem dzisiaj artykuł o rzeczach, które kiedyś były używane, ale są zapomniane. I tak między innymi było, że dedykowane telefony do samochodów. Na przykład było że właśnie, że do Passata B5 była Nokia dedykowana. Było coś takiego? Tak, że się podłączyły specjalne adaptery. Jak Nokii były takie 2 uchwyty z tyłu, to specjalnie właśnie pod adapter, które były robione przez Volkswagena. No proszę, jak się redukował. Ale przy okazji trochę skisłem, bo
było o adapterze Bluetooth, który niby jest zapomniany i tak dalej, a w sumie ostatnio go kupiłem, bo mam 18-letni samochód, się nie wiem, że jest coś takiego. Czyli wróciliśmy do tych lat. Tak po całej podłodze walają się takie karteczki. Na przykład moździerz. Harfa. Tutaj też jest harfa? Nie. Hojny. To jest samocha. To jest samo. I teraz tak samo. Pytanie, czy wy w szkole też mieliście takie karteczki? Bo ja pamiętam, że w sali od języka polskiego rzeczywiście one wisiały na ścianie. Więc piszcie w komentarzu na dole, jakie było, może inaczej, jakie było najbardziej śmieszne słowo u was w klasie? Dobra, to tutaj mamy? Mówisz salę chemiczną, tak? I dane pomocne. Jak ten. Ty, rzeczywiście, patrz. Tu nie ma jakichś kwasów, żeby sobie krzywdy nie zrobić? Tu jest siarka, to siarka rozsypana. No to tam siarka, to... Siarka sublimowana Po techniczna. pierwszej saturacji wysłodki suszone. Tutaj jest surowa smoła węglowa, ropa naftowa. Aha. Płyn Ale większość tu są puste już te. Już opróżnili. Helnesa. Wodno-glicerynowy alkaliczny. My mieliśmy tylko spalanie magnezu. Barwnik. Fiolki do takich doświadczeń. Tak, te próbówki takie, no. Tak. Jeszcze tu trochę ich leży. Co tam masz? No, magnezu, coś tylko próbuję rozczytać to. Mam manganian Dwutlenek magnezu. Czy coś Dwutlenek? takiego. Tak. Magnez zmieniliśmy w spalanie właśnie w szkole, pamiętam. Woda amoniakalna. Olej Steryna wrzedzinowy. techniczna. No jest tego trochę. Rzeczywiście takie coś, właśnie taki stół z próbówkami pierwszy raz i chyba ostatni widziałem w Czarnobylu. Rzeczywiście też było właśnie takich gadżetów. To w jakiejś szkole, nie, to było w tej eksperymentalnej fermie Norek. Jakbyście chcieli też zobaczyć film z Czarnobylu, się tu u góry karta wyświetla. O, to super sprawa. A to co? Już właśnie. Fizyka w szkole. Fizyka w szkole. 1985 rok. Tu jest matematyka. Matematyka. Matematyka, podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Jeżeli mam być szczery, to matematyka była chyba najgorszym przedmiotem. Potwierdzam tak samo. Matematyki bardzo nie lubiłem, ja to bardziej humanista. No jak ktoś z was nie ogarniał co to jest, to są to liście. Proszę, potwierdź. Albo motyl. Duża rozbieżność. A ty co masz? Dobra, ekspert powie liście czy motyl? Poczekaj, poświecę ci tak liście. No czyli miałem. Jakby na podłodze. No, jak Na ziemi znaczy, bo No. będzie na podłodze. Ale dochodzimy do nowych wątków już. Zaraz będzie prekambryjski liść. zdeptany przez Tricotera extra popsa. Jeszcze z tą tablicą obecności, nie że komuś podsuwam pomysł, ale ja bym się z całą klasą umówił tak, żeby przez miesiąc chodzić, żeby jakiś wzór z tego ułożyć. Szatan z 7 klasy dosłownie. Lubię takie obiekty, ponieważ człowiek wraca do tych lat, można powiedzieć, szkolnych, gdzie no, chcąc, nie chcąc, ludzie narzekają zawsze na tą szkołę, ale jak ją skończą, to taka nostalgia jest, prawda? Dokładnie. Starzy mówili, że to najlepsze czasy, to w sumie tak jest. No. Dzieci, pamiętajcie, jeśli chodzicie do szkoły, to są najlepsze wasze czasy. Bo potem rośnie brzuch, garb I trzeba pracować. i trzeba pracować. No. Też czujecie tutaj ten zapach tych chemikaliów? Tak. No, czuć. Denistrującego. A to co to? Tu jakiś niby test. Czekaj, co tu masz? Test kit, oksygen. Solvent oxygen. Oxygen to chyba jest, no, powietrze, co nie? Tle. No tak. Są testy na COVID-a po prostu. Tak. To nowoczesne testy. Fizyka w szkole. A tu jaki plakat, ty, wygląda jak paczka papierosów. Jest, jak tu śmierdzi jakimś tym. O, sobie nieobronne. No. Właściwości ochronne różnych budowli i ukryć. Owadów pojedynczego. Ty, jaka rozkwina w ogóle? Coś może... Ale Czarnobyl. W budynku drewnianym przykładowe zmniejszenie mocy dawki promieniowania, tylko nie jest napisane jakiej. Jakiś kawałek filmowany. W piwnicy budynku drewnianego. Czekaj, w terenie otwartym mamy 100 radów, to są chyba, tak mi się wydaje. Rady. Tak. 25 mamy na piętrze budynku drewnianego. A w piwnicy masz 5. 5. A tu masz jakieś... W murowanym jest 10. Osłonięte okno workami z piaskiem. Polepa.
mur ceglany, a w piwnicy 2 rady. A w schron... A, widzisz, tu się już nie dowiemy. Urwane było. Bo to był schron, co nie? Szkoda. Ale w ogóle jaka rozkmina, to mistrzowska rzecz. Zmniejszenie dawki promieniowania jest tym większe, im grubsze są ściany i strop budynku. Oraz im cięższy jest materiał, z którego one są wykonane. Pijamy. Sala się nazywa salą. Ale rzeczywiście, ty, fajna ta sala jest. To chemiczna jakaś? Powiem ci, że zawsze na parterze były klasy dla dzieci, więc wydaje mi się, że tutaj na przykład pierwsza klasa, druga albo trzecia miały wszystko, bo w pierwszych klasach, jak pamiętasz, nie miałeś różnych. Zobaczcie, koleżanka tu. No jak leżakowanie w przedszkolu, miałem identyczne. Ale widać, że celowane raczej dla tych młodszych też nie. No mówię ci, ja na czymś takim jeszcze w przedszkolu spałem. Śmiernik chyba. Tak. Ty, 1970-78. O, a to rozliczenia. Szkoda, że nie dziennik. Zlecenie najmu autobusów. No, A na lubię wycieczki takie jakieś. dokumenty stare, jak stara biblioteka jeszcze. Z połem, zobacz, pieczątka. No. Cukinia, czekolada. Wszystko państwowe z połem, kupowane jedzenie 120 dla za 2 dzieciaków. kilo. W ogóle mam rozkminę. Teraz o tym zdalnym nauczaniu. Że nauka nauką, ale sobie pomyślcie, ile dzieciaki, czy tam młodzież, ludzie w liceach, ile tracą, że przykładowo dużo osób pewnie. Masz 16 lat, idziesz do liceum, masz poznać nowych znajomych, przyjaciół, a w sumie tak patrząc z naszej perspektywy, to szkoła średnia to właśnie dziewczyny, znajomości, przyjaźnie, pierwsze imprezy, a przez te lockdown cały, przez te zdalne nauczanie oni tego nie mają. No ja nie wyobrażam sobie właśnie tego, co teraz jest. No, moim zdaniem to jest mega straszne, że dzieciaki siedzą w domach swoich i się uczą. No, To jest najlepszy okres życia, którego nie odzyskają. I teraz taka gruba rozkmina, że powiedziałem o Czarnobylu i momentalnie zajęliśmy plakat o opadzie jądrowym. Opadzie promieniotwórczym. A co jeszcze ciekawe, zobaczcie obok, leży takie cudo i to jest opakowanie od wojskowego pakietu chemicznego. No tam do tych testów chyba. Może, ale tam był jakiś tam, Składniki już jakieś. nie pamiętam, ale jakieś fiolki i takie gadżety. A, bo co ja nie? widziałem jak szukałem. Siemano. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Dobrze zwróciłeś uwagę. 2 najlepsze kanały w mieście. No, dokładnie. To rób foteczki na Instagrama. No właśnie robię. Oni myślicie, że tutaj już byli? Organy człowieka, jelita, nerki, płuco. O! Ty winęli szukałem. Polskie nagrania to chyba... Wszędzie chyba jest. Tak, w pewnym momencie to był monopol. Możesz wyłączyć tą dyskotekę? W pewnym momencie to był monopol, że wszędzie to było. I też mi trochę boli. Szczególnie ciebie to powinno boleć, bo masz gramofon i winyle. No mam ostatnio zajawkę na to. No, chciałbym coś takiego kiedyś zobaczyć, no ale wiadomo, nie będę wynosił rzeczy, bo nie na tym polega. A zresztą większość takich winyli jest już niestety w opłakanym stanie. Bo też jak wiadomo, takim winylem fajnie się rzuca. Jest jak frisbee. Wymiennie. Bór, bo bory. Dół, bo doły. Lód, bo lody. Mróz, bo mrozy. Ogród, bo ogrody. Stół, stoły. Wór, wory. A eksploracja, bo... Eksplory. Co ciekawego znaleźliście? Wszystko. O, salę chemiczną, Salę chemiczną, śmierdzi Biologiczną, płuca Nie. i tak dalej, albo napis. A to pewnie było historię Julbek z moją pasją? Ktoś włożył? Tak dziwnym trafem. Jeszcze tam nie dołożyłem. To co, mamy... Mamy do katalogu krótkometrażowych filmów. O, to tak. Może to Sprawia, jakaś że filmówka powstają była? Co? Teraz jest filmów. Płucka filmówka. Tak. Płucka. Kuba jest z ekipy znanej na całym świecie, zwanej Crime Crew i on właśnie takiego legendarne skarpetki. Ciekawe co jest w tej piwnicy. To byliście już tam? Nie wiem, oni byli, ja nie byłem. Tam były maski gazowe, były takie słonie, ale jak zalało, teraz tam to pływa, nie mam pojęcia. Rano mi się nie chciało wodarów jeszcze szukać. Ty, ale ja tu jest chyba głębiej niż moje kalosze. Kuba idzie na ekspedycję. Chyba, nie wiadomo, nie? Ty, zamarzło. Bo chyba jest więcej. Czekaj. Zobaczymy. Na styk. Gorzej? Na styk. Ale tu już jest płycej, czekaj. Czyli uważaj. Ty, ale tu trzeba jak lodołamacz. To trochę źle zabrzmiało.
Tu obczajcie piece. Tak chrupie ten lód. O, tu chyba było to, bo tu są maski. Tak idę trochę zachowawczo. Zobaczcie, tu wszędzie jest lód. I nie chcę wpaść w to, bo to po prostu chodzi o to, że mamy później kręcić jeszcze następną miejscówę. O, i teraz obczajcie, co tam leży. Moglibyśmy teraz napisać: znaleźliśmy broń na urbexie. Nerfa. Dobra. Ło, jaka tu jest tafla lodu. Panie. Tu pod spodem jest lód pod lodem, ale dobra. Tu macie słonie. Jeden słoń. Tu jest drugi słoń. On jest jeszcze w tej torbie. Tu jeszcze widać rodzaj kamuflażu. I tam dalej, tam jeszcze leży jeden słoń. A tu sobie pływa filtr. Fajnie, taka no. Kiedyś były takie czasy, teraz już tak nie ma. W szkołach były te zajęcia z obrony cywilnej. Mówili o wiele więcej niż teraz mówią, albo jak nas uczyli. No i mieliśmy w piwnicy magazyn. I ja też miałem w swojej podstawówce, pamiętam. Ale dobra, chodźcie w drugą stronę, a tak naprawdę kierujmy się do wyjścia. Bo mi chyba kalosze przeciekają. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej szkole. Dziękujemy chłopakom z kanału Urbex moją pasją, że nas oprowadzili. I wbijajcie do nich na kanał, gdzie wspólnie nagraliśmy odcinek z opuszczonego hotelu. Gdzieś tu się wyświetla właśnie karta do tego naszego wspólnego odcinka u nich na kanale. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.